Witam z Grecji, z wyspy Rodos. W tym filmie opowiem, jak spędzam wakacje w hotelu Alex Beach. Hotel jest położony niedaleko lotniska. Dojazd tutaj zajął około 20 minut. Hotel jest położony przy takiej ruchliwej, według mnie, drodze w miejscowości Theologos. Jest tutaj kilka knajpek, kilka sklepów, można spacerować. Co więcej, do miasta Rodos jest około 20 km. W drugą stronę rozciąga się taki fajny krajobraz, widać tam góry. Przed hotelem jest parking, no i taki nieduży ogród. Także wejdźmy do środka. No i od razu po wejściu po prawej stronie mamy recepcję. No i tu jest takie lobby. Jest bar, jeden z trzech właśnie tu. No i idziemy dalej. Jest tu takie miejsce, gdzie można sobie pograć w cymbergaja, w bilarda. No cena za bilarda to 2 euro. No i dalej mamy tutaj jadalnię. Tu spożywamy śniadania i kolacje. Obiady są podawane na zewnątrz. Stolików jest bardzo dużo. No i tu mamy wyjście na część wypoczynkową za hotelem, czyli na baseny i dalej na plażę. Tu w lobby też jest takie miejsce, gdzie pojawia się rezydent TUI. Można sobie ogarnąć jakieś wycieczki. W hotelu jest też winda. A teraz pokażę mój pokój. Symbol pokoju taki, jaki widzicie. Także tak, po prawej stronie łazienka, umywalka, taki prysznic, sedes. No i tu naprzeciwko jest szafa. Tu mamy szafki na buty. Jest biureczko z lustereczkiem. No i jest też balkon, taki nie za duży. Pokój oczywiście klimatyzowany. Ja tu jestem z żoną i z dwójką dzieci, także dzieci śpią sobie tu. Ja z żoną tu. Klimatyzacja wydajna. Od siebie mogę powiedzieć, że pokoje są sprzątane każdego dnia. Tuż przy wyjściu z recepcji jest taki taras, gdzie odbywają się różne eventy. Na przykład wczoraj, czyli w niedzielę, był tutaj pokaz greckich tańców.
No i też zaraz po wyjściu z lobby na wprost przechodzimy do części wypoczynkowej. Tu jest za hotelem pierwszy basen. Jest tu taki brodzik dla dzieci. W ogóle jest to hotel przyjazny dzieciom. To oczywiście dzieci jest bardzo dużo, rodzin z dziećmi, dzieci w każdym wieku. Tam kolejna część basenu jest troszkę głębsza, do 1,50 m. Nieco po lewo od pierwszego basenu jest siłownia. Jest troszkę sprzętu. Zaraz za siłownią znajduje się drugi budynek hotelowy, mniejszy od budynku pierwszego. Bezpośrednio przy pierwszym basenie jest drugi bar i miejsce, gdzie są podawane obiady. Tutaj też przy barze, który jest koło basenu, jest taki amfiteatr. Tu też odbywają się eventy. No i są tu też animacje dla dzieci, tak jak widać w tym momencie malowanie buziek.
przy basenie jest też coś, co dla mnie jest mega, no po prostu sztos. No ten gaj daje tak fajny cień. Tak jak widać, ludzie rozkładają sobie leżaki i w tym super cieniu sobie tutaj wypoczywają. Ogólnie roślinność jest, wydaje mi się, dużą zaletą tego hotelu. Na mnie na przykład zrobiły wrażenie te liście, które tu są. Nie wiem, co to jest za roślina, ale fajnie to wygląda. Zaraz za gajem jest kolejny basen. To też taki brodzik dla dzieci. Jest tu mostek. Tak jak mówiłem, hotel przyjazny dla dzieci. Naprawdę widać, że ta infrastruktura tutaj jest na to nastawiona. Poza pokojami hotelu są też bungalowy. Bardzo fajna opcja. No i tu mamy kolejny basen. Z brodzika do basenu płynie rzeczka. No i przy brodziku kolejne atrakcje dla małych dzieci, takie nieduże zjeżdżalnie. Jest też jacuzzi. Można tutaj sobie bardzo przyjemnie spędzić czas, na przykład z drinkiem. Ten basen ma 1,35 m głębokości, a dla trochę starszych i dla dorosłych dostępna jest zjeżdżalnia. Tuż przy zjeżdżalni do basenu znajduje się plac zabaw dla najmłodszych. Dosyć duży, z piaskiem, z taką fajną infrastrukturą. No i przy placu zabaw jest też klub Malucha z animacjami dla dzieci. Te palmy wzdłuż alejki też robią na mnie super wrażenie. Po drugiej stronie jest podobna alejka z rzędem palm. No i przy samej plaży znajduje się taki punkt z wypożyczalnią desek windsurfingowych. Tu jest informacja, że w poniedziałki i w piątki dla gości hotelowych jest darmowe szkolenie od 12 do 15. Z tego, co się dowiedziałem, jest to takie szkolenie na sucho, bez wchodzenia do wody. Natomiast samo wypożyczenie deski z żaglem już kosztuje. Jak widać, tego sprzętu tu troszkę jest. Także amatorzy tego sportu na pewno nie będą narzekali. No i obok wypożyczalni sprzętu surferskiego znajduje się trzeci bar hotelowy. Bar przy plaży, bardzo miła obsługa tutaj, bardzo miła pani obsługuje. Też troszkę mówi po polsku, już chyba mnie poznała. Plaża jest w części piaskowa, natomiast już przy samym morzu zaczynają się kamienie i dlatego zalecane jest, aby wchodzić do wody w butach do tego przeznaczonych. Dno też jest kamieniste.
Jest standard plażowy, przebieralnia. Można się obyć pod prysznicem przy plaży. No i mamy też przy plaży po drugiej stronie taki gabinet masażu. Jest pani, są masażyści, którzy wykonują masaże. To jest boisko do piłki nożnej. Jest też boisko do siatkówki. No i jest też boisko do koszykówki i kort tenisowy. A teraz kilka informacji na temat okolicy, w której znajduje się hotel. Hotel znajduje się dokładnie około 20 minut od lotniska, co zresztą widać od czasu do czasu na niebie w postaci przelatujących samolotów. Bezpośrednio przy hotelu znajduje się knajpka, a obok knajpki znajduje się taki sklepik, w którym można kupić i pamiątki, i jakieś na przykład rzeczy spożywcze, czy inne rzeczy, które są na przykład nam nagle potrzebne. Naprzeciwko hotelu przez ulicę znajduje się wypożyczalnia samochodów, skuterów, quadów, ale też z tego co widziałem rowerów. 400 metrów od hotelu Alex Beach po prawo, jak się pójdzie plażą, znajduje się opuszczony bunkier. Jest oznaczony na mapach Google. Nie wiem czemu ten bunkier miał służyć, natomiast nie jest to mały bunkier. Zaraz wejdę do środka. Do bunkra można wejść. Tym, że jest pierwsza komora. No i tu jest okienko strzelnicze. Nie wiem z którego to jest roku. Czy to jest II wojna światowa, czy okres późniejszy. Drugie okienko. Tutaj widać widok na morze. Nie wiem. A może to jest bunkier, który miał na przykład odpierać jakąś inwazję turecką. Trudno jest powiedzieć. W 1600 metrów od hotelu Alex Beach, idąc troszkę w górę wyspy, znajdują się ruiny świątyni Apolla z IV wieku przed naszą erą. Te ruiny są ogrodzone i oznaczone na mapie. Jak widać, no, nie zostało z tej świątyni dużo, no ale to jest jakieś 2400 lat. Widać fundamenty tej świątyni. Tak jak mówiłem, ruiny są oznaczone na mapie Google i widzę, że przyciągają tu ludzi. Ta świątynia znajduje się na obrzeżach wsi Theologos, na zachodnim wybrzeżu Rodos. Świątynia została poświęcona Apollo. To było bóstwo, które chroniło rolnictwo. Zbudowana była około IV wieku przed naszą erą w stylu doryckim. No i tak jak tu widać, składała się z kilku budynków wykonanych z piaskowca i marmurowych fragmentów dekoracyjnych. Spędziłem w tym hotelu równo tydzień i powiem tak, super wakacje i baterie naładowane. Polecam!